Nie można o tym nawet rozmawiać. A nie można współczuć jednym i drugim? Systemy parszywieją. Ja się urodziłem w Polsce. Mam polski paszport, polski dowód osobisty. To wszystko. Ja jako Polak nie mam prawa stać na tej ziemi. Program zablokują. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Klub muzyczny Sześcian w Białymstoku. Mirek zasypia się. To tu spotkaliśmy się z Mirosławem Miniszewskim, filozofem, pisarzem, aktywistą Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Dziękuję Tomaszowi Zielikowi za gościnę w Sześcianie. Zaczynamy. Dlaczego w dyskursie takim ogólnym jest problem z mówieniem o sytuacji i w Izraelu, i w strefie Gazy? I o tym, co się dzieje i z Izraelczykami, i z Palestyńczykami. Słuchaj, no, chciałbym powiedzieć coś, co sprawi, że od razu ci ten program zablokują, ale to jest po prostu kwestia lobby. Inicjatywa tej naszej rozmowy wzięła się z tego, że zaczęliśmy rozmawiać o tym, że znikł z Facebooka, to znaczy został zablokowany mój wpis, który proponował zrównoważone, analityczne podejście do sytuacji palestyńsko-izraelskiej, gdzie nie wykazałem się żadnym językiem nienawiści, tylko zaproponowałem wszystkim, żeby spróbowali spojrzeć na tą sytuację ze zewnątrz, patrząc na racje i grzechy obydwu stron. I potem zauważyłem, że na Facebooku inni ludzie, moi znajomi, też mówili, że ich posty były kasowane, a już w ogóle posty, które jawnie, wprost okazują zrozumienie i współczucie dla Palestyńczyków, natychmiast znikają. I sytuacja w tej chwili jest taka, że w zasadzie Palestyńczycy głosu nie mają. Też w dużej mierze jest to spowodowane tym, co się dzieje w krajach Europy, tak? Bo zobaczmy, że w Niemczech są masowe protesty środowisk muzułmańskich, jest jawnie okazywana nienawiść dla Izraela, palone, deptane są flagi. Jakby też tutaj Arabowie nie pomagają. Tylko że to wszystko jest takie, to wszystko jest tak w tej chwili ułożone, że myślę, że sami Palestyńczycy i sami Izraelczycy już w ogóle nie pamiętają, od czego zaczął się ten konflikt i od czego zaczęła się ta wojna, bo my się dzisiaj skupiamy na tym, co się wydarzyło teraz. No, wydarzyły się rzeczy straszne, tak? Tylko żeby zrozumieć sytuację palestyńsko-izraelską, należałoby się do roku 1915-16, może nawet 1914, czyli do czasów, kiedy zaczęła się I wojna światowa. I tam w dużej mierze zaczynają się konflikty współczesnego świata. To jest sytuacja bardzo złożona i bardzo skomplikowana i ja nie wiem, czy tutaj zdołamy ten temat wyczerpać. Natomiast myślę, że to, co powiemy, przynajmniej będzie jakąś taką inspiracją dla ludzi, żeby zechcieli spojrzeć na tą sytuację troszeczkę szerzej. No bo mówiąc o cywilach, którzy giną po stronie palestyńskiej, od razu ten, kto o tym mówi,
automatycznie przez wielu jest odbierany jako zwolennik tylko sprawy palestyńskiej. Z kolei, jeżeli ktoś będzie się litował nad cywilami zabitymi przez Hamas w Izraelu, no to jest w drugą stronę. A nie można współczuć jednym i drugim? Tak samo? Ja nie wiem, no wydaje mi się, że to jest pytanie retoryczne, że należy współczuć wszystkim ofiarom wojen. I przecież jest tak, że od czasu właśnie I wojny światowej mamy taką sytuację, w której na wojnach głównie giną cywile. Wcześniej to nie miało miejsca, przynajmniej w takim stopniu, w jakim nastąpiło w czasie I wojny światowej, tak, czy II wojny światowej, gdzie po prostu cywile byli głównymi ofiarami wojny. To już nie było tak, że oddziały wychodziły gdzieś w pole, toczyły ze sobą bitwy i kto wygrywał, to wygrywał. Wojny stały się bezwzględne i są inne niż były przez resztę historii Europy, tak? To jak wyjaśnić naszym widzom te różne zawiłości i rozsupłać ten węzeł taki poplątany i tych emocji i dążeń obydwu stron do zachowania swojego narodu, swojej ziemi? Przecież oni sami przez lata nie potrafili się tam dogadać. Pamiętajmy, że przed I wojną światową, tam gdzie teraz jest Izrael i Bliski Wschód w ogóle, tam było Cesarstwo Osmańskie. Byli Turcy, których ziemie rozciągały się od Bałkanów aż po północną Afrykę i o część Azji. Tak? Natomiast upadek Cesarstwa Osmańskiego w czasie I wojny światowej, upadek, który następował długo wcześniej, bo to cesarstwo, czy też to imperium, ono podlegało procesom rozkładu, jakim podlegają imperia, ale oni po prostu w czasie I wojny światowej byli w koalicji z Niemcami, postawili na Niemcy, ponieważ jak wiemy lub też nie wiemy, ale możemy tego się dowiedzieć, I wojna światowa była wynikiem sojuszy zawartych między poszczególnymi państwami. Były państwa takie jak Francja, Wielka Brytania, Rosja, które były po jednej stronie, byli Niemcy, Cesarstwo Austro-Węgierskie i właśnie Imperium Osmańskie po tamtej stronie. I teraz jakby już nie przedłużając, chodzi o to, że Turcja przegrała tę wojnę, upadła jako imperium i w tamte regiony dostali się Francuzi z Brytyjczykami, którzy po prostu podzielili sobie prowincje tego imperium między siebie. Utworzyli nowe państwa, takie jak Syria, Irak, Jordania, Arabia Saudyjska, Jemen. Utworzyli te państwa, rysując je na mapie, nie uwzględniając w ogóle miejscowych zawiłości etnicznych, tego, że tam żyją ludy, o których w ogóle istnieniu nawet nie wiemy, bo nie wszyscy w ogóle zdają sobie z tego sprawę, że takie ludy istnieją. Tak? Na przykład Kurdowie, którzy tam są, oni powinni mieć swoje państwo, a nie dostali, no bo nie mieli odpowiedniej siły przebicia w starciu z Francuzami i Brytyjczykami. No i Francuzi i Brytyjczycy podzielili między siebie tamten region, a wcześniej jeszcze zrobili coś, co wydaje mi się, że jest w ogóle przyczyną tego, że Arabowie czy muzułmanie nie są dzisiaj sprzymierzeńcami Zachodu. Mianowicie Brytyjczycy wciągnęli Arabów w wojnę przeciwko Turcji, obiecując im własne państwo. A zrobił to niejaki pułkownik Lorenz, słynny Lorenz z Arabii, który nauczył się arabskiego, w arabskim stroju przeniknął do Arabów i namówił ich do tego, żeby prowadzili wojnę przeciwko Turcji. Oni tę wojnę prowadzili i mieli dostać swoje państwo. I go nie dostali. Po prostu zostali pominięci. Nie zamierzano w ogóle wywiązywać się z zobowiązań, które podjęto wobec nich przez Brytyjczyków. I utworzono Palestynę, która była mandatem brytyjskim. De facto była kolonią brytyjską, tak? Tak ładnie się mówi terytorium mandatowe. Po prostu z ramienia Ligi Narodów
Wielka Brytania i Francja sprawowały pieczę nad tamtymi państwami. A Francuzi zrobili sobie Liban, który oddzielili od Syrii, też po prostu na rympał przez terytoria, które były przez wieki otwarte między sobą, gdzie ludzie prowadzili handel i tak dalej. I stała się taka rzecz, że oczywiście sytuacja w Cesarstwie Osmańskim w tamtym regionie przed wojną była daleka od sielanki, ale ważne jest to, że Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie mieszkali tam razem i nie mieszkali w gettach. Oni mieszkali obok siebie. Nie było czegoś takiego jak dzielnica muzułmańska Jerozolimy, chrześcijańska i żydowska. To byli sąsiedzi. Ich dzieci bawiły się razem, oni prowadzili interesy, nawzajem się lubili, nawzajem się nie lubili, były morderstwa, były śluby, było wszystko, co jest normalnie. Normalnie ze sobą żyli. I to się w pewnym momencie skończyło, dlatego że tam zaczęto grzebać przy tych wszystkich sprawach. Utworzono po pierwsze państwa, które wcześniej nie istniały jako osobne podmioty. I ten pierwszy moment, kiedy Arabowie poczuli się zdradzeni przez Wielką Brytanię, no był takim momentem kluczowym, tak? Na drugi etap tej historii, już skracając, nastąpił w 1948 roku, kiedy Żydzi mieszkający na całym świecie zaczęli zjeżdżać znaczy wcześniej, jeszcze przed wojną, na skutek niemieckiego antysemityzmu i w ogóle antysemityzmu, potwornego antysemityzmu trwającego wieki w Europie, zaczęli uciekać do Palestyny jako uchodźcy. Zaczęli tam się osiadać. Powstał ruch syjonistyczny, czyli taki ruch polityczny, którego celem było, zdaniem Żydów, odzyskanie Izraela dla siebie. I znowuż w 1948 roku, kiedy Żydzi ogłosili powstanie państwa Izrael, zrobili to, mówiąc w dużym skrócie, bez uwzględnienia interesów ludności arabskiej. Czyli Arabowie zostali drugi raz zrobieni, nie powiem co, przez Zachód, tak? No bo Izrael, współczesny Izrael w sensie mentalnościowym, w sensie cywilizacyjnym jest państwem zachodnim. I tamta ludność, jak zobaczymy sobie na mapę, gdzie mieszkali, które tereny były przyznane Arabom, a które Żydom, to zobaczymy, że przez ten czas skutecznie Arabowie są spychani do coraz mniejszych enklaw i te ich terytorium życiowe się po prostu zmniejsza. Żydzi są bardzo ekspansywni. I teraz chciałbym powiedzieć jeszcze coś, co być może spowoduje, że wiele osób mnie, zwłaszcza środowisk izraelskich, mnie bardzo znielubi. Ale w tej dyskusji pojawiają się takie głosy, że Żydzi mówią, że to są ich rdzenne tereny, oni mieli prawo do Izraela i mieli prawo tam się osiąść. Że na takiej samej zasadzie można powiedzieć, że Grecy mieszkali kiedyś na terenie Turcji, tam było przecież cesarstwo bizantyjskie. A w ogóle Indoeuropejczycy to wywodzą się gdzieś ze stepów między Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim. Czyli ale pomiędzy Grecją a Turcją nadal tam gdzieś są punkty sporne, chociażby o Cypr, także to wszystko też, o czym mówisz, oczywiście, że tak. gdzieś powraca, odbija To się. każdy gdzieś kiedyś mieszkał. No, mówiąc tym jakby tropem, no to Stany Zjednoczone należą do rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, a Australia należy do aborygenów. Jakby państwo izraelskie przestało istnieć w roku 70, kiedy Rzymianie je po prostu spacyfikowali i zlikwidowali. Przez 2000 lat tam nie było Izraela. Po 2000 lat Żydzi postanowili, że wrócą tam na podstawie deklaracji, która jest zapisana w Piśmie Świętym, że Bóg im to państwo dał na własność. Ja rozumiem bo spójrzmy na to w ten sposób, że to, czego doświadczyli Żydzi w Europie od mieszkańców Europy, spowodowało, że oni po prostu też nie mieli swojego miejsca na świecie, że byli tak znienawidzeni, byli mordowani i po prostu tam uciekli, żeby żyć, tak? Pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej 6 milionów Żydów zostało zamordowanych przez Niemców i tam mogli czuć się bezpieczni. Oni niejako wymusili tam, tak? Bo Brytyjczycy na początku bardzo nie chcieli, żeby tam tak masowo Żydzi zjeżdżali, natomiast ten proces w pewnym momencie wymknął się spod kontroli
I tak doszło do tego, co jest dzisiaj. Żydzi walczyli o przetrwanie i wiedzieli, że będąc razem, mając własne niepodległe państwo, będą mogli zapobiec temu, co się wydarzyło chociażby w czasie II wojny światowej. I to jest absolutnie zrozumiałe. Z drugiej strony zrozumiałe jest też to, że ci mieszkańcy, którzy od lat mieszkali na tych terenach, gdzie teraz jest Izrael, przeciwko temu się sprzeciwiają. No bo tam, jeżeli będziemy uczciwi, to państwo Izrael prowadzi politykę apartheidu, tak? Wobec ludności arabskiej. I oni mają osobne przejścia graniczne między tam strefą Gazy a Izraelem, między zachodnim brzegiem Jordanu a Izraelem. No to nie są obywatele równej kategorii. I to jest tak, że któreś pokolenie tego narodu, tych ludzi, tych Arabów, doświadcza po prostu opresji, tak? Doświadcza opresji. Tym bardziej, że tam też pamiętajmy, że te stronnictwa, które są wewnątrz samych Palestyńczyków, one są bardzo często ze sobą skłócone, tak? Wiesz, my w ogóle nie zauważyliśmy tego momentu, kiedy na pewno pamiętamy wszyscy z telewizji sympatyczną, uśmiechniętą twarz Jasira Arafata. Postać ikoniczna, tak? Tej Arafatce z tą brodą. On był założycielem Organizacji Wyzwolenia Palestyny, autorem kolejnych porozumień, które były zawierane z rządem Izraela za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych. Pierwsze za czasów Cartera, drugie za czasów Clintona. Te porozumienia, które szybko były jakby z jednej i z drugiej strony były naruszane. I w pewnym momencie przecież nawet ta autonomia palestyńska, czyli jakby ci ludzie od Arafata zostali wymordowani przez Hamas, organizację terrorystyczną, która sprawuje rządy nad Palestyńczykami. Tylko że jakby problem polega na tym, że z jednej strony są to terroryści, bandyci i ludzie, kolejne pokolenie wściekłych ludzi, którzy dorastają w presji wojennej, którzy żyją tylko wojną od kołyski. Ale tam jest tak, że to oni zapewniają edukację, jedzenie, lekarstwa. I dla zwykłych Palestyńczyków też Hamas zapewne jest też ich takim ucieleśnieniem tej wizji, tej niepodległościowej i w zasadzie jedynym może pomysłem na to, żeby też mieć swoją niezależność i spokój. I to jest po prostu taki konflikt nie do rozwiązania. To jest tak, że wiesz, w warunkach demokracji niestety dzieje się tak, że systemy parszywieją i zawsze się chce mieć jakiegoś przedstawiciela. Pamiętajmy, że ostatnie 8 lat żyliśmy pod rządami ludzi, z którymi przynajmniej ja nie chciałbym mieć nic wspólnego nawet w prywatnym życiu, tak? Ale byłem do tego zmuszony, ponieważ demokracja, nie mam innego wyboru, muszę akceptować wybory. Hamas został wybrany demokratycznie, podobnie jak Hitler został wybrany w Niemczech. Natomiast zauważmy, że jedni i drudzy natychmiast likwidują demokrację, kiedy tylko dochodzą do władzy, tak? Że w Polsce też były próby likwidacji demokracji przez ostatnie 8 lat. To wszystko oczywiście są bardzo skomplikowane rzeczy, tylko że kiedy w finale dojśmy do tego, że kiedy próbujemy w pewnym momencie spojrzeć na tą rzeczywistość i ją zrozumieć, ponieważ ona tak czy inaczej nas dotyczy, w tym chociażby znaczeniu, że sytuacja tam może w każdej chwili rozwinąć się w konflikt szerszy, którego my możemy być także ofiarami, to nie można się temu przyjrzeć, ponieważ musisz sobie zrobić na profilowym na Facebooku jedną z dwóch flag, albo flagę izraelską, albo flagę palestyńską. A kiedy nie chcesz żadnej flagi, to nikt cię nie rozumie. A można zestawić te flagi obok siebie? Nie.
Dlaczego mamy zestawiać jakieś flagi? Mnie w ogóle flagi nie interesują. My nawet w tej chwili, zresztą wiesz dobrze, po tym co przeżyliśmy przez ostatnie 2 lata, to mi nawet polska flaga nie pasuje dzisiaj. Ja nie mówię o sobie, że jestem Polakiem. Przepraszam, mogą niektórzy na mnie się gniewać. Ja się urodziłem w Polsce. Mam polski paszport, polski dowód osobisty. To wszystko. Ale nie chcę, żeby ktoś mnie kojarzył z polskimi rządami. Nie tylko tym, które były ostatnio. Tak? Zatem jak, nie wiem, chociażby nasi widzowie, którzy słuchają tego, co mówisz, Polacy, ale też i obywatele świata, jak mają patrzeć na Przede tę wszystkim zbrodnię, która dzieje się za sprawą w zasadzie tak 2 stron, Zanim Gazy i w zanim Izraelu. spojrzymy na tą zbrodnię, zanim sobie wyrazimy jakąś opinię, to musimy rozmawiać. A nie można rozmawiać, ponieważ tej rozmowy nie ma. Ostatnio zaprosiłeś do siebie gościa, Palestyńczyka, który też mówił rzeczy, które po prostu spowodowały, że mi się po prostu oczy przewracały w czaszce. Tak, ten zwłaszcza fragment i tutaj odnieśmy się do tego, mówiący, że ci mordowani przez Hamas uczestnicy festiwalu to byli izraelscy żołnierze tylko dlatego, że tam jest obowiązkowa służba wojskowa i w zasadzie każdy zdrowy obywatel w odpowiednim wieku ma służyć przez pewien czas w armii, później No to jest w by- rezerwie, tak. ale tam ludzie poszli się bawić. No to Nie mieli mundurów. już większej bzdury, jak ten facet powiedział, to nie słyszałem ostatnio. No powiedział, że te młode dziewczyny ubrane w kolorowe ciuchy, tak, i ci chłopacy, to byli żołnierze, tak. Weźmy pod uwagę, tam nie tylko byli Izraelczycy, tam byli również goście z Niemiec, Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, to była impreza. Żeby Hamas napadł na uzbrojonych na koszary, gdzie są uzbrojeni żołnierze, no to jeszcze bym jakoś był w stanie to przyjąć, tak, ale napadli na koncert na dzieciaków, które się bawiły. I to jest absolutnie niedopuszczalne i w takiej perspektywie naszej, stąd z Polski, nie mieści się to w naszych ramach. Słuchając tego, co mówił o tym właśnie mój gość, miałem też z tyłu głowy, że on sam stracił nogę w wyniku ataku, że sam jest uchodźcą palestyńskim i też jego ta postawa usprawiedliwiająca Hamas pokazuje, jak bardzo to, co przez te lata się nawarstwiło, jak też ta presja, ekspansja Izraela i traktowanie też sąsiadów Arabów doprowadziły do aż takiej radykalizacji. No właśnie. I czy teraz jest jedynym rozwiązaniem, o czym mówią głowy zarządzające Izraelem, jest po prostu zrównanie z ziemią strefy Gazy? Wyplańmy to do końca? No, słuchaj, wygląda to tak, że nie można o tym nawet rozmawiać, ponieważ publiczna debata na ten temat jest możliwa tylko pod warunkiem, jeżeli popierasz państwo Izrael. Państwo Izrael ma takie lobby, ma takie wpływy, że może, czy też udało im się, wymusić, żeby jakby wszyscy byli ich rzecznikami. Jakby ja rozumiem to, że ktoś się broni. Nawet jeżeli Palestyńczycy są ofiarami Izraela, no to nie ma takiej sytuacji, która może uzasadnić mordowanie cywilów, tak? Ludzi bezbronnych, młodzieży. No to zbrodnia, tak? Ale tak samo jak ten gość usprawiedliwiał zachowanie Hamasu i ten okrutny mord No właśnie, na tu jest uczestnikach festiwalu, tak samo tak, my tu jest problem. akceptujemy śmierć I tu jest problem, tysięcy że dzieci palestyńskich. tak, że my się po prostu, problem jest taki, że Bo ludzie... niczym się to nie różni, takie podejście. Tak. Absolutnie. A to nie na tym poziomie, mi się wydaje, jest w ogóle problem, ponieważ to nie polega na tym, żeby... Oczywiście, że to jest istotne, ale jakby dla osoby, która jest obserwatorem, istotne jest to, żeby ta osoba mogła myśleć, a efektem myślenia jest mówienie i komunikacja. Ja bym chciał móc porozmawiać z kimś na ten temat, a ponieważ dzisiaj miejscem debaty są media społecznościowe, miejsce takich rozmów, możemy przez to komunikować się z ludźmi, których nie mamy blisko siebie, ale to nie jest możliwe, ponieważ jeżeli w rozmowie kogoś, kto jest zwolennikiem Palestyny, użyjesz jakichś w ogóle argumentów, które wykazują zainteresowanie sprawami Izraela, jesteś skasowany. I w drugą stronę tak samo. Jeżeli w jakikolwiek sposób próbujesz mówić i
zrozumieć postawę Palestyńczyków, nawet jeżeli ona jest tak okrutna w tej chwili i całkowicie nieakceptowalna, to też jesteś natychmiast kasowany. Nie ma z tobą debaty, jesteś wrogiem. Ja mogłem po części odczuć jak gdyby na własnej skórze, myślę, że nawet może nienawiść za winy Polaków popełnione chociażby w Jedwabnem. I nie czułem jakiejś złości czy braku zrozumienia w momencie, kiedy realizowałem reportaż o zbrodni w Jedwabnem i byłem tam na miejscu i byłem też wtedy jeszcze jako dziennikarz TVN24 z operatorem. Pojechaliśmy tam w te miejsce, gdzie spłonęła stodoła. Tam jest miejsce pamięci oznaczone w jakiś sposób i tam był, jak zajechaliśmy, zaparkowany taki drogi samochód. W samochodzie był mężczyzna w wieku około 50 lat. Obce rejestracje, niemiejscowe. Podszedłem do tego człowieka, pytając, czy zgodzi się porozmawiać, czy przyjechał tutaj właśnie, żeby, nie wiem, oddać się refleksji, wspomnieniom i też zapytałem, dlaczego przyjechał. Mężczyzna ten powiedział do mnie dość agresywnie, że ja jako Polak, jako przedstawiciel polskiej telewizji nie mam prawa stać na tej ziemi, że ja to powinienem się w ogóle cieszyć, że w tym momencie nie mówię po niemiecku albo po rosyjsku. Ja zrozumiałem z tego, co do mnie mówił, że pewnie jest potomkiem Żydów, być może też tych, którzy tam zginęli i żywi niechęć też do Polaków za to, co tam się stało, za ten bestialski mord. Ale ja nie czułem do niego żalu, nie kłóciłem się z nim, przyjąłem to, co mówił. Nie był otwarty na to, żebym dalej gdzieś się w jakiś sposób tłumaczył, po prostu zjechał mnie równo z ziemią. Ale rozumiem, że po prostu te dramatyczne, tragiczne wydarzenia sprzed lat mogą zradykalizować tak bardzo ludzi. Bo to jest myślenie kwantyfikatorami, że bierzesz pod uwagę nie jednostki, tylko pewne zbiorowości, tak? Na tej samej zasadzie, muszę się przyznać, ja na przykład nie jestem w stanie rozmawiać z policjantami albo strażnikami granicznymi, ponieważ mam ich wszystkich za jeden worek, tak? To jest na tej zasadzie, no mamy taką tendencję. A ja umiem z nimi rozmawiać. Proszę? A ja umiem z nimi rozmawiać. No właśnie, teraz chodzi o to, że problem polega na tym, że rzeczywiście i o tym od wielu lat były takie próby mówienia o tym, bo co roku do Polski przyjeżdżają w ramach procesu edukacji izraelskie dzieci na tak zwane marsze żywych. I co się okazuje, że jakakolwiek próba skontaktowania się z tymi dzieciakami, kiedy one idą, przyjeżdżają, jest niemożliwa, ponieważ one są pilnowane przez uzbrojonych agentów Mossadu, którzy agresywnie zabraniają tych dzieci podejść, nawet porozmawiać. Sam byłem tego świadkiem. Nie ma takiej możliwości. I nawet w ramach tego procesu edukacji, no to no Polska nie ma dobrego PR-u w Izraelu. Jesteśmy tak postrzegani, jak to zostało zaprogramowane, tak? Ale też tu jest, nie ma co ukrywać, wina też i naszego narodu. Rok 68. No tak. Ta ustawa historyczna, która też kilka lat temu była zaproponowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, związana też właśnie z pamięcią o Żydach, o tym chyba jak się, nie pamiętam dokładnie, ale jak należy mówić o tej historii, to później zostało storpedowane i PiS się wycofał z tego, ale ten antysemityzm w Polsce jest od zawsze. No ale tak, z jednej strony mamy sytuację, w której byśmy pojeździli po miasteczkach Podlasia, na przykład po takim jest na przykład Tykocin, i byśmy zapytali tych ludzi, do kogo należały te domy, te kamienice przed wojną, to byśmy dostali w mordę. Temat bardzo drażliwy. Z drugiej strony Żydzi chcą zwrotu warszawskich kamienic, które, jak wiadomo, po wojnie nie istniały. Tam wszystko było zrównane z ziemią. Pamiętam dwie rzeczy, bo to jest tak, że my też nie jesteśmy odizolowani od świata i nie musimy się wypowiadać na pewne tematy, tylko oglądając pewne rzeczy w telewizji. Powiem więcej, gdybyśmy oglądali to, co jest w telewizji, to byśmy nie mieli żadnych poglądów, bo byśmy mieli po prostu tylko propagandę w głowie. Natomiast
to jest tak, że ja też przecież mam kontakty z ludźmi stamtąd i znam osoby lepiej sytuowane, ale dwie osoby są bardzo istotne w tej historii, ponieważ w ciągu ostatnich 2 lat na granicy spotykaliśmy różne osoby i między innymi spotkałem sporo osób z Bliskiego Wschodu. I 2 osoby bardzo zapadły mi w pamięć. Jeden to był taki chłopak ze Syrii, który akurat mieszkał u mnie przez tydzień, więc mieliśmy sporo czasu ze sobą rozmawiać. I ja go zacząłem pytać o sytuację tam, tak? Jaka jest różnica między Hamasem a Hezbollahem, w dużym skrócie oczywiście mówię, tak? O co chodzi z tymi szyitami, sunnitami. On mówi, zostaw to, mówi. Ja nie po to stamtąd uciekłem, żeby tam teraz ci to tłumaczyć. Mówi, to tak może wyglądać, że chodzi o to i tamto, ale mówi, Mirek, uwierz mi, na Bliskim Wschodzie wszystko, absolutnie wszystko sprowadza się do ropy i gazu. To są słowa Syryjczyka. Natomiast drugi chłopak, nie pamiętam jego imienia, też przez jakiś czas przez kilka godzin był ze mną, pomagałem mu, no i musiał się przy mnie rozebrać, bo dawałem mu nowe ubranie i pokazał mi swoje plecy. Palestyńczyk, na których było, nie wiem, kilka tysięcy czy kilkaset, tak jedna przy drugiej rany po przypalaniu papierosem i takie pręgi od biczowania. Ja mówię, co to jest? On mówi, to żydowscy, izraelscy żołnierze. I to nie było na jednym spotkaniu. Czyli te blizny, tak symbolicznie można powiedzieć, one tak naprawdę nigdy się nie zagoją. Bo tutaj ten ma blizny na plecach, które zadał mu sadystyczny żydowski żołnierz. Nie wszyscy tacy są, ale zdarzają się tacy. A z kolei ktoś stracił dziecko kilka tygodni temu w czasie tego napadu na młodzież. I zawsze będziemy do tego wracać, będzie to tak działało, ponieważ działa pewien taki mechanizm, że ostatecznie to jednak wszystko się sprowadza wszystko można zredukować do ludzkiego cierpienia. I ponieważ każdy skrzeczy o swoje rzeczy, każdy swoje cierpienie uważa za najważniejsze, bo tak jest. Ktoś, kto stracił całą rodzinę w wyniku działań jednych czy drugich, nie będzie gotowy do rozmawiania. Tam w tej chwili nie ma już nikogo, kto może ze sobą rozmawiać. Bo o ile jeszcze z Jasirem Arafatem dało się rozmawiać, bo on chciał rozmawiać, pomimo tego też, że tam narezał ludzi całkiem dużo, to jednak była wola rozmowy. Ale w tym momencie tam nie ma kto rozmawiać. My nie możemy o tym rozmawiać w Polsce, a co dopiero oni mają tam rozmawiać. Więc co? Więcej wojska, więcej bomb? Ja nie mam pojęcia. To są po prostu, zobacz ogólnie co się dzieje na świecie, że ja mam wrażenie, że my dochodzimy do takiego punktu, w którym w ogóle już rozmawiać nie będzie można. Ja się boję cokolwiek pisać na Facebooku, ponieważ za byle głupotę, jeżeli tylko ona będzie nie pomyśli lobby, które jest właścicielami Facebooka, uzna, że jest to nie tak, to cię skasują. Do wyborczej z tym nie pójdziesz. Nigdzie z tym nie pójdziesz. Kto chce o tym rozmawiać? Ty chcesz o tym rozmawiać. To jest w chwili jedyne miejsce w Polsce, gdzie możemy usiąść i o tym w ten sposób rozmawiać. Po pierwsze, nikt nam nie przerwie, a po drugie, możemy o tym rozmawiać. No, co się wydarzy później po tej rozmowie? No ale to... ludzie nie chcą o tym rozmawiać. Ja nie chcę. Zobaczymy. Mam jeszcze jeden przykład. Mam w Berlinie znajomych, tam takie kumpli, dużo powiedziane. Są to geje, są parą. Jeden z nich jest Palestyńczykiem, drugi jest Żydem. Są ze sobą chyba, nie wiem, tam od 10 czy 15 lat. Ja ich kiedyś zapytałem o tą sytuację, a oni powiedzieli, że mam dać im święty spokój. Nie po to wyjechali do Niemiec, żeby teraz o tym gadać. Czyli na takim zwyczajnym, ludzkim poziomie, niepodlanym polityką, zaszłościami, jest szansa, że jakaś nić porozumienia, nawet związki, nie tylko homoseksualne, ale też heteroseksualne, mogą powstać pomiędzy i Izraelczykami i Arabami. Ale są takie rodziny, przecież są mieszane rodziny palestyńsko-izraelskie, które żyją tam. I co oni mają powiedzieć? Co mają powiedzieć te dzieci, które są urodzone z takich rodzin? Przede wszystkim
z punktu widzenia takiego, można powiedzieć, genetycznego, to rdzenni Izraelczycy niewiele się różnią od Palestyńczyków. Weźmiesz takiego żydowskiego chłopaka i go postawisz obok Palestyńczyka, to oni wyglądają tak samo. Ależ też początek tego serialu Fauda rozpoczyna się od takiej akcji, kiedy to na palestyńskie wesele wjeżdżają agenci izraelscy, podają się za Arabów. Wcześniej po prostu przyciemnili brody, pomalowali na ciemno włosy i znając język arabski byli nie do rozpoznania. No tak. No tak, to wiesz, bo to też jakby widzisz, kiedy, jeszcze wróćmy do tego cierpienia. Jeżeli patrzysz na świat przez pryzmat cierpienia, masz 30 lat, ale na twoich oczach, i to nieważne, czy jesteś Palestyńczykiem, czy jesteś Izraelczykiem, jeżeli jako dziecko byłeś świadkiem tego, że na twój dom spadła bomba czy rakieta i twoją matkę na twoich oczach rozerwało na kawałki, tak że rozprysła się na boki, a ty masz teraz w ręku karabin, to żyjesz tylko przez pryzmat tego wydarzenia. Dlatego też w Polsce powinny i są tak, badania psychologiczne, jeżeli ktoś chce mieć pozwolenie na broń i nie każdy Polak może otrzymać, może jakieś traumy. Ale jeśli nie będę miał karabinu, to będę miał pałkę. Jeśli nie mam rąk, to mogę mówić i pisać. Znaczy, mogę mówić, tak? Mogę nagrywać to, co mówię. Zawsze będziemy prowadzili walkę. Jakby i ktoś, kto został tak skrzywdzony, no on już nie będzie partnerem do rozmowy. Ani, prawda, Izraelczyk, który stracił teraz dziecko niedawno, ani Palestyńczyk, któremu przed chwilą bomba izraelska zabiła dziecko, bo było bombardowanie. Ani ten Palestyńczyk, który był moim gościem, który stracił nogę. Dlatego z jednej strony to chyba jest idealne rozwiązanie, że o tej sprawie rozmawiam z tobą, Polakiem. Poświęciłem żydowskiej sprawie praktycznie całą swoją karierę akademicką, dlatego że zająłem się problemem zła, rozumianego filozoficznie, w kontekście Holokaustu. O tym był mój doktorat. Przez to mogłem też bardzo dobrze poznać historię Żydów, prawda, i w diasporze europejskiej, i tych tam w Izraelu. Dużo takiego mojego współczucia i dużo uwagi im poświęciłem. A z kolei ostatnie 2 lata jako aktywista... Ja tylko dodam, Mirku, że oczywiście nie mam doktoratu, ale moja praca magisterska była też poświęcona złu w powieściach Jerzego Kosińskiego. A ostatnie 2 lata w 90% poświęciłem muzułmanom, którzy uciekają z tamtego regionu i próbują dostać się do Europy i pomagamy im na granicy. I mam perspektywę także tych ludzi. I teraz co? Kiedy pójdziemy do lasu, zobaczmy sobie, że pójdziemy do lasu w przyszłym tygodniu i spotkamy Palestyńczyków, to co mamy im powiedzieć? Sorry, ale wiecie, co mam zrobić? Albo mam nagle przestać się odzywać do moich przyjaciół żydowskich? No bo do tego to dochodzi, także musisz się opowiedzieć. Ja nie wiem, po jakiej stronie ja mam się opowiedzieć, ponieważ oni sami tej sytuacji nie są w stanie rozwiązać, a nikt inny w tym im nie pomaga. Czy to taki pesymistyczny koniec, jak gdyby zbliża się naszej tej rozmowy, Znaczy, ja powiedziałbym, który jest że... też odzwierciedleniem tej beznadziei, jaka dzieje się wciąż w strefie Gazy i w Izraelu? A że problem polega na tym, że zobaczmy, że pewne konflikty są też w interesie pewnych ludzi. Tak samo jak w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby tam była sytuacja cały czas lekko zdestabilizowana. Nie może być zbyt zdestabilizowana, ponieważ wtedy będą za wysokie ceny ropy. Ale jeśli będzie za spokojna, to będą za niskie. A jeśli są za niskie ceny ropy, to amerykańska gospodarka dużo traci. Tak jak teraz traci na przykład Rosja, tak? Na tym, że nie sprzedają ropy. Ja oczywiście, to jest duże uproszczenie, ale chyba nie jestem daleki od prawdy, jeśli spojrzymy na tą sytuację
z perspektywy interesów amerykańskich i rosyjskich, dlatego że są jakieś poszlaki takie, że Hamas mógł zostać zainspirowany przez Rosjan teraz do tego ataku po to, żeby odciągnąć uwagę Stanów Zjednoczonych od Ukrainy. Tak. I zobaczmy, że nawet, weźmy chociażby tą sytuację ukraińską, tak? Zobaczmy, z jakim współczuciem i ile serca było okazane Ukraińcom i zobacz, co politycy z tego zrobili. Zobacz, jakie teraz toczą się rozmowy. Jakieś awantury o przewoźników, na przejściach granicznych. Jedni drugich by pozabijali. I słuchasz Polaków i mówisz, kurde, no mają rację. A potem słuchasz Ukraińców, którzy stoją po drugiej stronie granicy i mówisz, no kurde, też mają rację. Każdy skrzeczy o swoje rzeczy. Nie ma po prostu innej perspektywy w tej chwili niż perspektywa biznesowa. Nawet z punktu widzenia jakby biznesu europejskiego, amerykańskiego, no to wojna ukraińska się bardzo opłaca. Zobacz, można było tam posłać zużyty sprzęt, którego magazynowanie kosztuje. Te wszystkie zużyte stare czołgi, ta cała stara amunicja, to wszystko leżało, to zajmowało przestrzeń magazynową, to są koszty. Po pierwsze można było się tego pozbyć, a po drugie można im wysyłać nową broń, na którą jest zbyt. Można tą broń przetestować w warunkach walki. Można tą broń sprawdzić, zrobić testy, ulepszyć. Nie ma lepszego sposobu niż wojna. Przecież to samo co dla Amerykanów Wietnam był takim miejscem, gdzie mogli sprawdzić swój sprzęt, czy wojna w Iraku była takim miejscem. W Iraku podczas operacji Pustynna Burza Amerykanie przetestowali swój bombowiec B1, tak? Więc jakby kiedy patrzymy gdzieś tam głęboko, to... weźmy jeszcze jedną kwestię. Czy Izrael posiada broń atomową, czy nie? Nie jest oficjalnie na liście państw, które posiadają broń atomową, ale wiadomo, że mają. A skąd dostali? Od Ameryki, ale nieoficjalnie. Do swojej produkcji broni atomowej, nie wiem, może sami produkowali, ale jeśli ją wyprodukowali, to musieli tą technologię gdzieś dostać. Ale to jest gdzieś potwierdzone, czy to mówisz w formie takich domysłów? No to sobie zobacz, tam była historia tego żydowskiego gościa, nie pamiętam jak się nazywa, można to sprawdzić, który właśnie ujawnił prasie to, że Żydzi posiadają broń atomową i Żydzi go aresztowali, siedzi w więzieniu. Że wyjawił to. Znaczy, to, że wszyscy wiedzą, że Żydzi posiadają broń atomową, na przykład Irańczycy, sprawia, że tam jeszcze jest na tyle lęku przed nimi, że ich tam po prostu nie rozjechali, bo gdyby to było możliwe, to tam Arabowie by ich sprasowali. Gdyby to można było zrobić, to Iran by tam wysterylizował to z Żydów. My możemy tylko rozmawiać, tylko rozumieć, tylko apelować o ludzkie podejście, humanitarne, pozbawione tych naleciałości takich politycznych, biznesowych. Ludzie mają być po prostu ludźmi, wtedy będzie No tak, ja spokój. myślę, że po prostu przede wszystkim należy rozmawiać i to, o co mi chodzi, co ja chciałbym powiedzieć, to jest to, żeby nie zabronić rozmawiać, nie zabronić patrzeć na tą sytuację z różnych punktów widzenia. Że to nie jest tak, że ja mogę mieć ogólne stanowisko i popierać rząd Izraela. Kurczę, ja własnego rządu nie jestem w stanie poprzeć. Nawet tych rządów, które były lepsze w Polsce, nigdy nie byłem w stanie poprzeć. Rozmawiajmy i też krytykujmy nawet ten program. Zmierzmy się na argumenty. Bez ciosów poniżej pasa, bez wyzwisk, bo tylko to powoduje nakręcanie właśnie tej spirali nienawiści, a rozmowa nawet o sytuacji pogranicza, nawet dla nas trudna, niech się również odbywa, ale z zachowaniem rzetelności. To tylko, Piotrek, dobrze wiesz, że po emisji tego programu, jak bardzo bym się nie starał, czy ty byśmy nie starali się podejść rzeczowo, koncyliacyjnie, ugodowo, naukowo, merytorycznie i logicznie do jakiejś sprawy,
to zawsze będzie słuchał nas jakiś idiota, który po pierwsze albo nie zrozumie, albo będzie przypisywał komuś z nam agenturę. Ponieważ nawet to, co ja w tej chwili mówię, na pewno też jest jakimś ukrytym celem Żydów albo muzułmanów, bo mi zapłacili. Nie ma takiej opcji, zawsze będziesz podejrzewany. I zobaczysz, co będzie pod koniec tego, znaczy, co będzie pod koniec, opublikujesz to nagranie. Znaczy, opublikuję tylko na YouTubie, bo już wiem, że na Facebooku ale nie będę mógł. zobaczysz, jakie będą komentarze, bo ja pamiętam. A jak już ktoś już nie będzie miał argumentów, to napisze, jak jeden tam z komentatorów pod naszym ostatnim programem, ten Miniszewski to jakiś pojebany jest. Tak, no bo to tego typu argumentacja. No właśnie, także prosimy o komentarze, ale nie tego typu. Ale niech sobie piszą. Czy ktoś myśli, że jest w stanie zrobić mi przykrość, pisząc taki komentarz? Czasami to się gdzieś osadza, odkłada, a później oczywiście nie w takiej formie radykalnej, do jakiej my możemy dojść, bo my możemy radykalizować się słowem, działaniem, ale ta radykalizacja to właśnie ten brak merytoryki doprowadza No ale do Piotrek, tej zobacz, nienawiści. że nawet jeżeli nikogo nie zabijasz, wręcz przeciwnie, ratujesz ludzi, pomagasz im, to i tak jest to powód, żeby cię zmiażdżyć. Znaczy popatrzmy na Owsiaka, na tych wszystkich, którzy gdzieś robią coś dobrego. Zawsze gdzieś się pojawia taki głos. Jedyny sposób, żeby uniknąć krytyki, żeby w ogóle uniknąć rozmowy i konfliktów, jest siedzieć w domu przed telewizorem. Wtedy można siedzieć, można narzekać na świat. Możemy słuchać jednej albo drugiej, albo tylko jednej, przyjąć taki wygodny punkt widzenia, jaki ktoś nam sprezentuje, bo problem polega na tym, że ludzie w dużej części społeczeństwa nie mają dzisiaj własnych poglądów, tylko mają pakiety, które ktoś im sprzedał, bo oglądali tą telewizję, a nie inną. I nie ma możliwości dialogu. Na przykład ja pamiętam jakieś straszne oburzenie wśród moich znajomych. Ja już nie pamiętam, co to było, ale to poparłem jakąś wypowiedź czy decyzję rządu PiS. Jak to PiS? Popierasz PiS? Ja mówię, nie. Ja powiedziałem, że w tym konkretnym przypadku ktoś miał rację. No co mam powiedzieć, że nie miał racji, jak miał rację? No nie można, nie wolno, bo jesteś z tego pakietu. No fakt, i tutaj też będę szczery, że jeżeli ktokolwiek, nawet z naszego środowiska, będzie w najmniejszym promilu usprawiedliwiał wywózki, no to ja się po prostu też tutaj radykalnie będę przed taką opinią bronił, tak. Bo wiem, że za tymi wywózkami idzie śmierć. I tutaj dla mnie już nie ma odcieni szarości, po prostu. No tak. Ale jeżeli ktoś zapyta ciebie na przykład, czy wszyscy ludzie, którym pomogliśmy przez te ostatnie 2 lata, to byli dobrzy ludzie? Nie wiem. Nie wiem, no właśnie o to chodzi, dlatego że Ja nie wiem, czy wszyscy ludzie, których spotkałem w Polsce, sąsiad, pani w sklepie, taksówkarz, kolega, z którym gdzieś pracowałem. No właśnie, skąd na przykład ty wiesz, albo skąd ja wiem, może na przykład ja jestem seryjnym mordercą i za 2 lata dowiesz się, że mordowałem ludzi seryjnie, albo ty na przykład. Skąd wiemy? Nie wiemy. To jest taka sytuacja, wiesz, dzisiaj, że trzeba ludziom tłumaczyć najprostsze rzeczy, że kiedy właśnie nie wiem, pomagasz Palestyńczykom, tak, bo ja pomogłem wielu Palestyńczykom, to ktoś ci powie, jak możesz to robić, przecież, albo odwrotnie, tak? A ja powiem, że to jest taka sytuacja jak z tą dziewczyną, która kiedyś, była taka informacja, weszła w szpilkach na Giewont, w sukience letniej, w szpilkach. I to był jakoś maj, pogoda się zmieniła i spadł śnieg. I musiał ją top ściągnąć z góry. I były komentarze na temat, jaka ona głupia, jaka ona jest idiotką i w ogóle, ale z perspektywy toprowca, tej osoby, która jest, wiesz, idziesz na tą górę i możesz sobie myśleć o tej dziewczynie, co chcesz, ale musisz ją ściągnąć na dół. Ponieważ po to jesteś w tym pogotowiu. I ja myślę, że tak jest dokładnie ze wszystkim, że nie pozwólmy sobie jakby zmusić siebie do takiego myślenia, że przejąć taki punkt widzenia, który ktoś odmawia współczującego widzenia do konkretnej osoby tylko dlatego, że podejrzewa tą osobę o coś, tak? Bo to chodzi o to, że współczujesz Palestyńczykom źle, współczujesz Żydom źle, współczujesz wszystkim źle. Nie współczujesz nikomu też źle.
Jak powiesz, że się nie opowiadasz po żadnej stronie, też. Jak się opowiesz, też. Nie ma dobrego rozwiązania. Ja wychodzę z założenia, że moje myślenie jest autonomiczne i ja myśląc mówię i chciałbym powiedzieć, że dopóki ludzie mówią i rozmawiają, to jest bardzo dobrze. Bo właśnie tam jest problem taki, że oni przestali rozmawiać. I to jest dobra puenta naszej rozmowy. Dziękuję, Mirku. Mirek Dziękuję. Mniszewski, autor powieści Ze wsi obok, Różnia ze wsi obok, filozof, I pisarz. też książki Architektura zła, wyjątkowość Holokaustu jako problem filozoficzny. Był moim i waszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi Raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki Wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. Dziękuję ekipie Patronite za Wasz diament w kategorii społeczne. To dla mnie wielkie wyróżnienie. A grono moich patronów tworzą Majka Duczko, Fadi Al-Kadim, Dariusz Cygert, Anna Godlewska, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Andrzej Cebula, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa, Basia Esz, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Agata Pelczarska, Łukasz Kostka, Wiesław Treszczotko, Michał Krysa, Ala Fila, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Maria Noska, Kamor Kamiński, Robert Wieckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna, Piotr Celiński, Rafał Krzyśków, Beata Sujka, Robert Wieckowski, Dorota Podgórska, Agnieszka Bajda, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Prewit, Robert Smaga, Paweł Pacyński, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Małgorzata Jary, Adam, Magdalena Bejfus, Michał Madaliński, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Adrian Tylczyński, Krystyna Lasota, Małgorzata Staszewska, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Vanessa Stolarek, Piotr Szyndlarewicz, Paweł Gąsior, Dariusz, Jolanta, Błażej Marciniak, The Jacker Roslonek, Krzysztof Biniarz, Katka Mazurczak, Ania Pieńkowska, Piotr Sujka, Darek Łankowski, Beata Sujka, Kasia Skaki, Joanna Niebieszczańska, Gosia Walkowiak, Bożena Nowak, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Krzysztof Biniarz, Darek Łankowski, Bartłomiej Kropaczewski, Beata Danilewska, Dariusz Pypłacz, Ela Sok, Krzysztof Rudnik, Konrad Dybowski, Alina Bilińska-Solarz, Wioletta Chrost, Piotr Jędrychowski, Ewa Łabus, Marta Springer, Jacek i Anna Czernuszenko, Jolanta Malinowska, Dorota Ostrowska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Alicja Kowalik, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, Jasu, Dawid Weisbrot, Radosław Rumian, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Kasia Skaki, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra, Piotr Nagłowski, Wiomi, Joanna Marciniak,
Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Anna Warchoł-Kęsicka, Arletta Müller, Marta Białobrzeska, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Aleksandra Kaptacz-Włodarczyk, Wawrzyniec Mąkinia, Teresa, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Daniel Siargi, Mira Ignatowicz, Paweł Semik, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej, Anna, Gosia Adamczyk, Zibi Bak, Irma Czerwińska, Ewa Zwierzyńska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Tobi, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Anna, Małgorzata Szczykała, Iwona, Renata Bosińska, Agnieszka Grondas, Tomasz, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Agnieszka Stankiewicz, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Hanna Kotowska, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wioletta Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Ewa Femme, Marita Adamska, Paweł Stelmach, Anna Oryńska, Weronika Furchel, Marek Durski, Barbara BP, Tomasz Czech, Karolina Gorecka, Magda Zielińska, Anna Smenda, Dorota Zerbst, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Krystyna Zdziechowska, Michał Kowalówka, Marek i Magda z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Anna Godlewska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Daniela Olszowa, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Anna Mrowiec, Wiesława Grecka, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Bardzo Wam dziękuję. Honorowym patronem kanału Czaban robi Raban jest Piotr Nagłowski, Emil Hakim al-Sammarraj. Dziękuję również tym, którzy na portalu Buy Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo. A w taki sposób w listopadzie wsparli mnie Danuta Stołecka, Gabriela Anna Chryszko, Asia Cyłuńczyk, Magda Pytlak, Weronika Szawara, Tadeusz Woźniak, Zuzanna Wilgosiewicz, Barbara Pomorska, Agata Mazurkiewicz, Kamil Konaszewski, Anna Radziszewska, Maciek Tarmas, Jadwiga L., Renata Ankiewicz, Jolanta Cikorska, Marek Rozpłoch, Zuzanna Wielgosiewicz, Agnieszka, Darek, Katarzyna Wójtowicz, Teresa Kunz, Piotr Szymański, Lidia Gierczak, RJ, Marek Mamcarczyk, Urszula Keczma, Grażyna Pytlak, Barbara Pomorska, Barbara Janusz, Irmina Jakoniuk, Iza Mączyńska, Jolanta, Hanna Rzadkosz-Florkowska, Sylwester Kienik. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.